Im krótsza jest etykieta, tym lepiej. Ale nie popadajmy w paranoję, bo stres równie jest destrukcyjny dla naszego organizmu, jak to, co jemy. Ja mam teraz czytać składy produktów i sprawdzać, co ja kupuję. Ja zachęcam do tego, żeby wybierać maksymalnie proste produkty. Dlaczego to jest klucz do sukcesu w kontekście naszego zdrowia? YouTuberka będąca w ciąży promuje jedzenie w McDonaldzie i dziecko to ogląda. Dopuszczalne normy zanieczyszczeniem, podkreślam zanieczyszczeniem bisfenolem A, zostały obniżone o 20 000 razy. Zaczniemy czytać etykietę w tym produkcie, to można się złapać za głowę. W Polsce około 2 milionów osób ma problem z alkoholem. Mroczną stronę przemysłu spożywczego, przemysłu kosmetycznego. Wtedy ta czekolada była jakaś inna, jakaś zdrowsza. Czy to jest prawda? Bardzo mało mówi się na temat dodatków do żywności. Skoro on dziś jest dla nas genotoksyczny, to czy on przez te 30 lat nie był? Został zakazany w produktach spożywczych, ale w lekach nadal jest dopuszczony. Pocenie się to jest naturalny proces naszego organizmu i nie powinniśmy go blokować. To może dostać raka. No to o co tu chodzi? Ktoś jest w stanie to wyjaśnić? Co robisz w sobotę wieczorem? Możesz odpalić Netflixa, pójść na imprezę albo zapalić się pozytywną energią. Jak to osiągnąć? Dołącz do naszej konferencji, która odbędzie się już 2 grudnia w Wieliczce, gdzie inspiracja i pozytywna energia będzie odczuwalna cały dzień. Nie możecie tam zabraknąć. Kliknij link poniżej i sprawdź szczegóły. Gościem dzisiejszego odcinka jest Izabela Wojciuk. Prowadzi profil na Instagramie, na którym pomaga analizować składy żywności oraz kosmetyków. Nie boi się wykazywać szczególnie szkodliwych substancji. Współtworzy marki ze zdrową żywnością, kosmetykami oraz suplementami. Cześć, Grzegorz Kus z tej strony, witaj na kanale. Dziś moim gościem jest Izabela Wojciuk. Miło mi. Jak wiecie, jak oglądacie nasz kanał od samego początku, to głównie nagrywaliśmy o inwestycji, no właśnie, o inwestycjach, o różnych inwestycjach i jak przyszedł COVID, pandemia, lockdowny, to wielu ludziom zmieniło się w głowie i stwierdzili, że te pieniądze nie są najważniejsze, że jest no jeszcze wiele innych kwestii ważnych w życiu i część osób stwierdziła, tak, inwestowanie w zdrowie jedzenie też jest istotne. I myślę, że dzisiaj ten odcinek możemy śmiało nazwać odcinkiem takim uświadamiającym i będącym inwestycją w zdrowie, więc te pół godziny, te 40 minut to na pewno nie będzie stracony czas. Będzie tak? Mam nadzieję. Powiem ci, jakie mam pierwszą taki flashback. Jak widzę ciebie i widzę Izabelę Wojciuk, to wiesz, co mi się pojawia? Przepraszam, że tak powiem, ale jestem szczery. To pojawia mi się taki koszyk i kod kreskowy, czyli ja widzę Izabelę Wojciuk i widzę kod kreskowy i ja mam teraz czytać składy produktów i sprawdzać, co ja kupuję. I powiedz mi, ogólnie oczywiście się nie da, bo będziemy wchodzić w szczegóły, jak my Polacy jemy? W skrócie, beznadziejnie. 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 Wiesz co, oglądałam dzisiaj wywiad. Który? Wiesz co, nie na twoim kanale, na innym kanale, ale z panią Anią Mazurczyk. Tak, Ania Mazurczyk. Nie chciałabym przekręcić, dokładnie. I oglądałam ten wywiad i właśnie tam pani Ania opowiadała o żywieniu. O tym, jak ważne są nasze jelita, bo nasze jelita są oczywiście naszym drugim mózgiem, no i bardzo dużo o tym się rozmawia, tak? Czyli jak powinniśmy jeść, że to jedzenie ma być nieprzetworzone, że powinniśmy tam jeść, nie wiem, 3-4 posiłki, to już w zależności tak naprawdę od wybranej diety i predyspozycji człowieka, ale bardzo mało mówi się na temat dodatków do żywności i różnych substancji, które w tej żywności się znajdują, co jest bardzo często pomijane przy tego typu rozmowach, dlatego że wydaje mi się, że ten temat jest taki, wiesz co, może trochę tajemniczy. I myślę, że im bardziej się zagłębiam w to wszystko, to wydaje mi się, że rzeczywiście tak jest. Jest tam dużo ciekawych informacji, o których my jako konsumenci nie wiemy, ponieważ nikt głośno o tym nie mówi. Nie widzimy tego w nagłówkach gazet, nie widzimy tego na portalach internetowych, tak? Różne takie informacje po prostu się nie pojawiają, a dlaczego? Wydaje mi się, że jest to spowodowane tym, że im bardziej się w to zagłębiamy, tym bardziej widzimy mroczną stronę przemysłu spożywczego, przemysłu kosmetycznego i dzisiaj chciałabym właśnie więcej na ten temat powiedzieć, żeby uświadomić, że czytanie składów to powinien być przedmiot szkolny, to powinna być nauka w szkole na równi tak naprawdę z przedmiotem, nie wiem, biologii, matematyki, ponieważ jest to elementarna wiedza, która jest potrzebna do tego, żebyśmy zachowali dobre zdrowie. No to ja nie będę, myślę, tutaj odkrywał Ameryki, jak powiem, że im przecież nie zależy, żebyśmy to wiedzieli, no bo w kwestii finansów, jak wiele lat już nagrywamy, wiemy, że tak jest i my nie mówimy, że jest źle i teraz zróbcie coś z tym, tylko my mówimy, mamy świadomość, że
w finansach jest źle. I my też wiemy, no bo sami to przeżyliśmy. I wiemy, że ani rząd, ani szkoła, ani nikt inny, korporacje nie będą nas uczyć, jak zarządzać swoimi finansami, więc my to sami musimy robić i robimy. No i dzisiaj w tym programie, w naszej rozmowie, ja też nie powiem, oni chcą dla nas źle. No bo to wiemy, że nikt nie będzie przecież chciał, żebyśmy zjedli jak najlepszy produkt, no bo on jest droższy i na nim się mniej zarabia. No i dodatkowo nie będziemy klientem dla koncernu farmaceutycznego. Więc ja zapytam, jaki jest pierwszy krok, żebyśmy to zrozumieli? Jak my mamy rozszyfrowywać te wszystkie właśnie chińskie znaczki? Mam wrażenie, że to jest po polsku napisane, ale jak ja to czytam, to ja nic nie rozumiem. I ktoś mi powie, może taka Iza nawet powie, Grzegorz, ale jak ci zależy, to ty siądziesz, będziesz to wszystko wygooglowywał, no ale myślę, że może, nie wiem, brak czasu, rutyna, nie wiem co jeszcze, no nam się nie chce tego zrobić, bo tego jest za dużo. Kupujemy szampon, bo koleżanka kupiła, bo ktoś go reklamował, bo dziewczyna na Instagramie pokazała, bo mówi, że nie tylko o jedzeniu, ale również o tych kosmetykach, których mnóstwo używamy każdego dnia, będziemy dzisiaj rozmawiać. No to jaki jest, Iza, pierwszy krok do zmiany? Przede wszystkim trzeba po prostu zacząć czytać etykietę i sprawdzać, co na tej etykiecie jest, a nie kupować produktów w ciemno. Do czego ja zachęcam, jeżeli ktoś jest totalnie ciemny w temacie i na przykład dzisiaj postanawia, zaczynam czytać składy produktów spożywczych, to co mogę zrobić już dzisiaj idąc do sklepu? Tak. Ja zachęcam do tego, żeby wybierać maksymalnie proste produkty. Jeżeli idziemy i kupujemy śmietanę, to kupmy śmietanę, a nie jakiś tam miks śmietanowy. Dobrym przykładem jest masło. Często masło jest pod nazwą na przykład Mass Mix, jakiś tam mleczny czy coś w tym stylu, a w składzie produktu ukryty jest na przykład olej słonecznikowy czy też olej rzepakowy, do tego emulgatory, które łączą to ze sobą na przykład z fazą jakąś wodną czy tłuszczową, w zależności od produktu. Więc jeżeli idziemy po masło, to kupmy masło, a nie jakiś tam mass mix, tak? Albo czy na przykład margarynę, bo jak odwrócimy produkt i zaczniemy czytać etykietę w tym produkcie, to można się złapać za głowę. Okazuje się, że tam poza tym, co rzeczywiście chcemy kupić, mamy jeszcze barwniki, konserwanty, emulgatory i tak niestety jest w większości produktów. Dobrym przykładem jest też jogurt naturalny. Jeżeli wybieramy jogurt naturalny, to powinien w tym jogurcie znajdować się tak żywe kultury bakterii, po prostu jogurt, czy na przykład mleko, tak? A jeżeli my mamy jogurt naturalny, w którym dodatkowo mamy zabarwienie w postaci barwnika, sztuczne jakieś tam owoce, bo czasami zdarza się tak, że tak naprawdę tych owoców wcale tam nie ma. Jest napisane, że coś jest jogurtem truskawkowym, a tam nie ma wcale żadnych truskawek. Jest tylko aromat i barwnik. Dlatego po prostu starajmy się wybierać na samym początku produkty jak najmniej przetworzone. Nie jakieś tam gotowce po prostu, które są mocno obrobione w fabryce i już pozbawione wartości odżywczych, ale produkty maksymalnie proste. Z nich możemy naprawdę fajne rzeczy sobie gdzieś tam w kuchni stworzyć. Ale wiesz co, ja jakby w kontekście w ogóle nauki czytania składów produktów spożywczych i też kosmetycznych cały czas zachęcam do świadomości, do budowania swojej świadomości, bo uważam, że to jest klucz do sukcesu. Dlaczego to jest klucz do sukcesu w kontekście naszego zdrowia? Generalnie świadomość na temat tego, co w tych produktach może się znajdować, otwiera nam drogę do bardziej świadomych zakupów. I generalnie ludzie nie zdają sobie sprawy, że ilość dodatków do żywności, które na co dzień spożywamy, wysoce przekracza te ilości, które są dopuszczone przez polskie prawo na podstawie jakichś tam ocen bezpieczeństwa. Są różne sytuacje, o których ja za chwilę powiem, które pokazują, że nie można mieć zaufania, takiego ślepego zaufania do ocen bezpieczeństwa produktów spożywczych czy też kosmetycznych. Generalnie, jeżeli przygotowywana jest taka ocena bezpieczeństwa i pokazywany jest jakiś konkretny poziom substancji, która może zostać użyta w danym produkcie, odnosi się to do danego produktu. Ale jeżeli my w ciągu dnia spożywamy kilka takich produktów, to bez problemu przekraczamy dopuszczalne dawki. Jakiś czas temu, kilka lat temu, pojawił się raport NIC, który pokazuje, że my przekraczamy te dawki nawet 1000-krotnie. Więc nie jest to przekroczenie na poziomie jakimś tam, troszeczkę sobie przekroczyłem, tak, tylko to są naprawdę duże przekroczenia i najczęściej one zdarzają się wśród dzieci. Jak przyjrzymy się diecie naszych dzieci, to okazuje się, że ona jest bogata w wysoce przetworzone produkty, które mają mnóstwo tego typu dodatków do żywności. Do tego dochodzą też różne inne substancje, które nam się po prostu w całość kumulują.
przypadku kosmetyków jest nawet jeszcze gorzej moim zdaniem, bo szacunkowo okazuje się, że kobiety średnio używają dziennie od 8 do 12 produktów kosmetycznych dziennie. Jeżeli mamy jeden produkt, w którym znajdują się jakieś tam określone poziomy, na przykład maksymalna ilość substancji w danym produkcie to jest 5% w całym produkcie i się okazuje, że my takich produktów mamy 5 albo 10, no to ta ilość mocno się ze sobą kumuluje. Jedną z takich substancji, na którą szczególnie chciałabym zwrócić uwagę w związku z tym, że ostatnio było bardzo głośno na jej temat, jest dwutlenek tytanu. Ogólnie, jak wiadomo, mamy jako społeczeństwo polskie bardzo duży problem z alkoholem. Ogólnie taka organizacja, która się zajmuje problemami alkoholowymi, szacuje, że w Polsce około 2 milionów osób ma problem z alkoholem. Przez papierosy rocznie umiera około 6 milionów osób na całym świecie. No ale to są oczywiste przykłady, tak? Wszyscy wiemy, że zarówno alkohol, jak i papierosy są szkodliwe dla naszego zdrowia. No ale czy one są w jakiś sposób regulowane poza wiekiem? No cóż, nie bardzo, tak? Jedyna regulacja, która nas dotyczy, to po prostu właśnie ten 18 rok życia, w zależności od państwa, w niektórych jest po prostu troszeczkę inaczej. No ale nadal nie są zakazane, tak? Choć mimo, że są mega szkodliwe dla naszego zdrowia. Ale na przykład w rozporządzeniu jest rozporządzenie, które dotyczy stricte dodatków do żywności i reguluje ich użycie, czy też informacje na etykiecie. Jest to rozporządzenie o numerze 1333/2008. Dlaczego mówię o numerze? Żeby każdy mógł sobie to później zweryfikować. Wejść w to rozporządzenie, dlatego że te informacje, które ja tutaj podaję, one nie są wyssane z palca, to nie jest moja teoria, że ja sobie o tym mówię, bo mi się tak wydaje, bo na moim przykładzie tak się wydarzyło, tylko to, co ja tutaj mówię, jest zawarte w rozporządzeniach. Wystarczy je otworzyć, no ale kto to robi? Mhm. No, otworzyłeś kiedyś rozporządzenie? No, wczoraj przypadkiem. O, widzisz, właśnie. Oj, no powiem ci, że mnóstwo informacji, myślę, do której się odnieść, bo powiedziałaś tyle... To ja może skontynuuję dalej. No proszę bardzo, to mi ułatwisz, bo będzie jeszcze więcej do skomentowania. Okej. Jeżeli chodzi właśnie o to rozporządzenie, to w nim jest zawarta informacja, w jakich ilościach te dodatki można stosować i na jakiej podstawie. No i jest tam właśnie punkt, że konkretny dodatek do żywności może być zastosowany w określonym produkcie pod warunkiem, że na podstawie, podkreślam, bieżących dowodów naukowych nie stanowi on zagrożenia dla życia konsumenta. I o tych dowodach naukowych, moim zdaniem osobiście, to dosłownie można pisać eseje, bo jak zaczniemy różne sytuacje analizować, to okazuje się, że te dowody naukowe to one chyba są tylko w tym rozporządzeniu, a to kiedy ktoś weźmie je pod uwagę, no to jest temat bardzo sporny i czasami bardzo dużo czasu mija między publikacją na temat szkodliwości, a realnym wejściem w życie nowego rozporządzenia lub nowej oceny bezpieczeństwa dla danej substancji. I co to oznacza w praktyce? Bo ktoś, kto nie siedzi w tym na co dzień, to może myśleć, że ja teraz jakieś opowiadam, po prostu niestworzone rzeczy tutaj, albo zwyczajnie tego nie rozumie. I to jest dla mnie osobiście jest to w pełni zrozumiałe, bo ja wcześniej też tego nie rozumiałam. I o co nam chodzi? W 2021 roku wyszła najnowsza ocena bezpieczeństwa dla dwutlenku tytanu, która oceniła tą substancję pod kątem bezpieczeństwa dla naszego zdrowia. Okazało się, że dwutlenek tytanu jest substancją genotoksyczną, czyli może wpływać na zmianę naszego DNA, a pośrednio może powodować występowanie nowotworów. I teraz o co w całej tej historii chodzi? Dwutlenek tytanu finalnie na podstawie tej oceny bezpieczeństwa został zakazany do stosowania w produktach spożywczych. Podkreślam spożywczych. Produkty spożywcze wchodzą też w suplementy diety, bo o tym za chwilę będę też mówiła. Warto to zapamiętać, że właśnie w tej grupie mamy też te suplementy, które gdzieś tam u nas są jednak w Polsce bardzo, bardzo popularne. I teraz tak. Rozporządzenie te określiło konkretny termin, w którym to wchodzi ono w życie. Ale uwaga, dla produktów, które zostały już wcześniej wyprodukowane, istnieje coś takiego jak okres przejściowy, że mogą one pozostać na rynku tak długo, aż na przykład skończy się ich termin przydatności do spożycia. W przypadku właśnie suplementów diety bardzo często mają one długie terminy przydatności do spożycia. 3 lata, nawet czasami zdarza się, że 4 lata. Więc jeżeli rozporządzenie weszło w 2022 roku, to się okazuje, że ta substancja nadal na rynku jest i ludzie sobie ją mogą kupować i nigdzie nie ma obostrzeń dotyczących halo, ten produkt ma dwutlenek tytanu, nie powinieneś go spożywać. Nigdzie nie ma takich informacji.
Oczywiście pojawiły się w mediach jakieś tam pojedyncze sytuacje, no ale nie są to jakieś takie rzeczy, o których gdzieś tam głośno się mówi i cały czas się ten temat wałkuje. I dlatego ja zaczęłam o tym mówić po prostu głośno, bo po prostu zaczyna mnie to przerażać. Zaczyna mnie to przerażać, bo widzę, jak wiele takich informacji jest zamiatanych pod dywan. Oczywiście wiem, jak funkcjonuje marketing i jestem świadoma tego, że jeżeli ktoś coś finansuje, to nie chcę, żeby w przypadku jego produktu było mówione źle, na przykład na łamach jakiejś tam czasopisma, tak, czy serwisu, ale w stosunku do konsumentów jest to bardzo słabe i trzeba o tym mówić. Wracając jeszcze do dwutlenku tytanu, ogólnie jest on sklasyfikowany jako substancja rakotwórcza kategorii drugiej poprzez wdychanie. W momencie, kiedy cząsteczki tam nie przekraczają ilości 10 mikrometrów albo nanometrów, nie pamiętam dokładnie, bądź co bądź jest zaklasyfikowana jako substancja rakotwórcza i można normalnie znaleźć ją po prostu w rejestrach Unii Europejskiej. To też nie jest jakiś tam mój wymysł. No i kontynuując właśnie temat tego dwutlenku tytanu, ja już wcześniej rozmawialiśmy tutaj przed tym, jak zaczęliśmy nagrywać, o książkach. Ja jestem fanką wyszukiwania w ogóle książek na różnych antykwariatach i cieszę się, że takie miejsca istnieją, bo wiem, że można tam znaleźć naprawdę fantastyczne publikacje. No i generalnie, jeżeli chodzi o takie rozporządzenia, no to one gdzieś tam giną w eterze. Już coś, co było 30 lat temu, bardzo ciężko jest znaleźć, jak w rzeczywistości wyglądały wtedy rozporządzenia dotyczące tego typu substancji, ale udało mi się na szczęście znaleźć książkę z 1992 roku, stworzoną przez dwóch panów, Janusza Czapskiego i Andrzeja Wielanda. Jeden z nich to profesor Uniwersytetu Przyrodniczego i oni opisywali po prostu, jakie dodatki do żywności są jakby zgodne z polskim prawem, do czego można je stosować. Po prostu taka ogólna mini publikacja, nawet mam ją dzisiaj ze sobą, będę mogła Ci później pokazać. I tam odnośnie do dwutlenku tytanu jest napisane, że w polskim prawie nie przewiduje się zastosowania dla tej substancji. Nie przewiduje się. Później się okazuje, jak zaczęłam się bardziej grzebać, że on najzwyczajniej w świecie był zakazany do stosowania w produktach spożywczych w 1992 roku. Później został do tego wykazu dozwolonych dodatków do żywności gdzieś tam wpuszczony. Ktoś go zaakceptował. I przez 30 lat go używaliśmy. Skoro on dziś jest dla nas genotoksyczny, to czy on przez te 30 lat nie był? No, ciekawe. Chyba jednak był. I okazuje się, że my cały czas go używaliśmy i to w różnych produktach. W słodyczach, w suplementach diety, w nabiale, w przemyśle cukierniczym i również w produktach, w których dziś nadal jest legalny. Czyli to nie jest tak, że już dziś my możemy się czuć, Grzegorz, bezpiecznie i że już tej substancji po prostu między nami nie ma. Nie. Dlatego, że został zakazany w produktach spożywczych, ale w lekach nadal jest dopuszczony. Aha, no to ja zanim zadam pierwsze z setek pytań, które mam w głowie, muszę sobie wybrać i odrzucić 99, to poproszę o to, żebyście pamiętali o subach. Nie dlatego, że chciałbym, żeby się kanał rozwijał jak najszybciej, bo okazało się ostatnio, to jest chyba ważniejszy powód, że YouTube zabiera te suby i dostajemy informacje od osób, które dały suba, ale ten sub został im odebrany. YouTube stwierdził, że zabierzemy, bo nagrywamy materiały, które mają zasięg, no i może one powinny mieć troszkę mniejszy zasięg. Także tutaj informacja do sprawdzenia, czy wasz sub czasem nie został zabrany, a tych, którzy jeszcze dali, no to prośba o taki kredyt zaufania, bo staramy się i nagrywamy dzisiaj, 9 godzin będziemy, czy 10 w studiu, bo nagrywamy fajne rzeczy. Więc wracam do tego, co ty tutaj powiedziałaś, takie trochę śledztwo dla dobra siebie, dla dobra dzieci, bo mówiłaś o dzieciach, że one są przecież narażone, bo kolorowe opakowania, reklamy, brak świadomości, takie błogie dzieciństwo, które my pamiętamy, że przecież wszystko było takie naturalne, a dzisiaj to jest kolorowe i chyba już obok naturalnego jedzenia nie stało. Myślę, że w głowach wielu ludzi oglądających nas jest teraz pytanie, no to co jeść, Iza? Jak powiedziałaś te informacje, no to wydaje się, że trują nas w jednym miejscu, jak tu nam dają czeka, że jest na zielono, to przerzucą to w inne miejsce, żebyśmy nie widzieli, troszkę nas robią w balona, nie powiem brzydziej. Jaki jest znowu ten drugi krok? Jak my mamy robić zakupy? Jak weryfikować? Wiem, że u ciebie ta zmiana się zadziała i wielu ludzi będzie chciało podążać za tą świadomością i inwestycją w zdrowie. Co robić? Jak mam to sprawdzić, że śmietana to jest łatwy przykład. Jogurt też kupuję, jak zawsze wiem, że ten jest dobry i nie chcę nic. Szczególnie mamy teraz sezon, no to kupujemy wszystko, co rośnie i najlepiej jakby to było świeże.
Ale tych produktów przetworzonych też jest trochę w naszej kuchni, co całkowicie wszystkie je wyrzucić. Jak rozmawiać z dziećmi, też jesteś mamą, więc jak sobie poradzić z tą reklamą i z tym przyzwyczajeniem do słodyczy. Wiele pytań, ale zacznijmy od tego, jakieś dalej z tą informacją, jak sobie poradzić. Tak, wiesz co, ja jestem zwolenniczką podejścia metodą Kaizen, czyli budowania nawyków małymi krokami, dlatego że uważam, że jak ludzie podchodzą do swojego życia na zasadzie albo coś jest czarne, albo coś jest białe, albo robię ogromne zmiany w swoim życiu, albo nie robię nic, to najczęściej nic z tego nie wychodzi. I tak jest w zdecydowanej większości przypadków. Uważam, że jest tylko mała, specyficzna grupa ludzi, która jak sobie coś powie, to znaczy, że tak zrobi. Reszta niestety ma mnóstwo problemów z realizacją postanowień i to nie jest tak, że to z nimi coś jest nie tak, żeby ktoś nie pomyślał, kurde, coś za mną jest nie tak, tylko kwestia jest tego taka, że mamy różne doświadczenia życiowe, różne nieprzepracowane jakieś tam problemy psychologiczne ze sobą, zaburzenia odżywiania, na które ja też bardzo często uczulam ludzi i jak sobie z tym nie poradzimy, to gdzieś tam trudno będzie nam zrobić później kolejny krok. Ogólnie, jeżeli chodzi o to, co dalej zrobić z tym, że zaczynamy być świadomi w kontekście właśnie czytania składów, to uważam, że małymi krokami należy powoli minimalizować ekspozycję na te zanieczyszczenia. Ja też nie jestem zwolenniczką tego, żeby pozbywać się wszystkiego ze swojego życia, bo prawda jest taka, że jeżeli mielibyśmy się pozbyć wszystkiego, to dziś trzeba by było spakować walizkę, zdezynfekować ją z wszystkiego, najlepiej to w ogóle jej nie brać ze sobą, wyjechać do dżungli, ale tam by się okazało, że też jest coś, co może na nas negatywnie wpływać. To jest wszędzie. Nie uciekniemy już od tego. Świat się tak zmienił i poszedł do przodu, że nie ma takiej opcji, żebyśmy zupełnie się od tego odcięli. Nawet jak pojedziemy na wieś, tak? No to znajdzie się zawsze jakiś rolnik, który stosuje na przykład opryski, prawda? Więc gdzieś tam to do nas w jakiś sposób doleci. Mamy zanieczyszczenie powietrza, tak? Które już jest na takim etapie, że tak naprawdę musielibyśmy przestać oddychać. To jest nierealne. Dlatego ja uważam, że najlepiej jest po prostu powoli, małymi krokami to sobie wszystko eliminować ze swojego życia. Dam na przykład dobry przykład dla osób, które... Dobry przykład dla osób. Przykład przykładem, tak. Śmieję się, bo zawsze jak się nakręcę, to mówię przykład. No i jest taka sytuacja chociażby z dodatkiem o nazwie karagen, który bardzo negatywnie wpływa na nasze jelita i się znajduje chociażby właśnie w śmietana, jakichś tam jogurtach, ale różnych innych też produktach. No i on źle wpływa na nasze jelita. Powoli wyrzućmy go. Wymieńmy to na produkty z czystym składem. Jeżeli mamy na przykład zespół jelita wrażliwego albo jakiekolwiek inne schorzenia związane z jelitami, wyrzućmy po prostu ten dodatek z naszego jedzenia. Zminimalizujmy ekspozycję na tą substancję. Kolejna sytuacja związana chociażby z jelitami i dodatkami do żywności. Dwutlenek krzemu. Przez dłuższy okres czasu uznawany za substancję, która absolutnie nic złego dla naszego organizmu nie robi. Całkiem niedawno, bo to na przestrzeni ostatniego miesiąca, wyszło już kolejne badanie, które potwierdza, że dwutlenek krzemu może mieć negatywny wpływ na nasz mikrobiom. Czyli jak wybieramy na przykład suplementy, przeczytajmy etykietę. Wybierzmy czysty suplement na zasadzie takiej, że wybieramy substancję aktywną, która tam jest, powiedzmy ashwagandha i kapsułka, a nie ashwagandha, barwnik, sterynian magnezu, dwutlenek krzemu, do tego jeszcze jakiś tam wypełniacz, kolejne przeciwzbrylacze i wtedy dopiero kupujemy produkt. Wybierajmy maksymalnie proste składy. Im krótsza jest etykieta, tym lepiej. Ale nie popadajmy w paranoję, bo stres równie jest destrukcyjny dla naszego organizmu, jak to, co jemy. Wiadomo, że jedzenie jest absolutną podstawą, ale jeżeli my zaczniemy popadać w paranoję na zasadzie takiej, że Boże, nie mogę nic zjeść, bo wszystko coś tam ma w swoim składzie, no to pojawi nam się duży problem w postaci po prostu obciążenia psychicznego, a stres ma bardzo duży wpływ na występowanie różnych chorób. Często zdarza się tak, że ludzie, którzy odżywiają się totalnie syfiaście, ale są wyluzowani, ja się śmieję, piją piwko przed telewizorem, to im okazuje się, że przez lata im nic nie jest. Oczywiście nie jest tak, że to zawsze im nic nie jest, później to się zazwyczaj lawiną im wali na głowę, ale często jest tak, że nie odczuwają żadnych jakichś tam dolegliwości. Z drugiej jednak strony jest też sytuacja osób, które już dziś są chore. Ja mogę to powiedzieć na przykładzie swojej historii. Ja mam autoimmunologiczne zapalenie wątroby. Ogólnie jak o tym komuś mówię, to ludzie nie dowierzają generalnie i ja sama nie wierzyłam, że coś takiego mnie spotkało. To jest ogólnie na ten moment bardzo rzadka choroba, z którą lekarze twierdzą, że jakby nie ma na to żadnego lekarstwa i rzeczywiście jak zaczęłam szukać w internecie, praktycznie nic nie mogłam na ten temat znaleźć.
Udałam się do hepatologa. W ogóle w jaki sposób sama to właściwie sklasyfikowałam na podstawie tego, co poleciła mi zaprzyjaźniona dietetyczka, żebym wykonała takie i takie badanie. No i ja poszłam do hepatologa i na starcie powiedziałam, że ja leków nie będę przyjmowała do tego momentu, do którego jakby nie wyczerpię już wszelkich innych możliwych rozwiązań, tak? Nie jestem antyleki, nie jestem antylekarze, ale uważam, że najpierw trzeba wyczerpać wszelkie inne możliwości, a dopiero później iść po ostateczność, bo w tym przypadku leki zalecane są już do końca życia. Jak zaczynasz to brać, to powinieneś brać je już zawsze. Dlatego ja od razu na starcie powiedziałam, że nie. I to była bardzo dobra decyzja, dlatego że musiałam wejść na bardzo restrykcyjną dietę, która się nazywa protokół autoimmunologiczny. Dodatkowo jakby dietetyk, pod opieką której jestem, określiła mi jasną suplementację na podstawie badań. Zaczęłam chodzić na sauny i szukać też przyczyny, podkreślam, przyczyny mojego problemu, którym się okazało zatrucie ołowiem. Nie wiem skąd się wzięło, do dnia dzisiejszego nie potrafię tego określić. Niemniej jednak po 4 miesiącach takiej kuracji, której twardo trzymałam się swoich założeń, okazało się, że wprowadziłam tę chorobę w remisję. Uważam, że to krótki okres czasu, ale dlaczego ja o tym opowiadam i czemu do tego dążę? Niektóre osoby mają już tak zaawansowane problemy zdrowotne, które są związane z naprawdę poważnymi jednostkami chorobowymi, takimi właśnie jak choroby autoimmunologiczne, nowotwory, czy już widzą, że coś w ich organizmie jest nie tak, ale nie potrafią znaleźć przyczyny. One powinny się twardo wziąć za siebie i wtedy nie ma wymówek. Uważam, że w takiej sytuacji wychodzenie małymi krokami jest okej, ale trzeba docisnąć to bardziej, żeby szybciej po prostu rozwiązać ten problem, bo czasami jest tak, że organizm po prostu nie daje już rady. I coraz częściej z czymś takim się spotkamy, bo są to różne właśnie choroby typu Hashimoto, tak, cukrzyca, insulinooporność. I co do w ogóle tych chorób i jednostek chorobowych, od razu chciałabym przejść, wiesz co, do takiej ciekawej historii, która teraz też jest na tapecie i to znowu jest temat, który jest mega kontrowersyjny i pewnie zwolennicy tych substancji będą tutaj mocno krzyczeli, ale uważam, że nie powinni po prostu nabrać wody w usta i się zastanowić, czy aby na pewno to, co mówią, jest jakby zgodne z tym, co jest w rzeczywistości. Już tłumaczę, o co chodzi. Słodziki. Słodziki. Każdy z nas zna. Słodziki to już to są substancje, które są z nami tak naprawdę na porządku dziennym, w gazowanych napojach, w produktach typu light. Przez wiele lat były zalecane do spożycia przez osoby, które chorują na cukrzycę, ze względu na to, że to podobno jest taki fantastyczny zamiennik dla cukru i one tak super działają, nie powodują wyrzutów insuliny i tym podobne rzeczy. Jedną z takich substancji jest acesulfam K. On jest zarówno w różnych produktach, i słodyczach, i suplementach, i w białkach, odżywkach dla sportowców, które mają być przecież tym zdrowym produktem. No i to jest substancja, która jest sztucznym słodzikiem. Ona jest 200 razy słodsza od cukru i generalnie jej takie dzienne zalecane spożycie, czyli tak zwane ADI, to się tak fachowo nazywa, to 9 mg na kilogram masy ciała. O wadze też dzisiaj rozmawialiśmy. Ja ważę 52 kg, więc dziennie mogłabym spożyć tej substancji 468 mg, jak dobrze szybko liczę. I generalnie jak może to zobrazować? Ile to jest? No 468 mg, no to jest pół grama, słuchajcie. To jest kilka drobinek cukru, to jest bardzo, bardzo mało. A uwaga, acesulfam K jest też w gumach do rzucia i to w większości gum do rzucia. Więc jak wy codziennie żujecie gumę, która bagatela miałaby tam oczyścić nam, że tak powiem, zęby, odświeżyć jamę ustną, to też to zjadacie i to w dość dużych ilościach, bo znam osoby, którym paczka gum to starcza na 2 albo 3 dni czasami, tak? Bo cały czas lubią się czuć świeżo i no nie ma w tym nic złego. Ale takich słodzików jak acesulfam K jest jeszcze wiele. Jest aspartam, jest suklaroza, jest sacharyna, neotram. Tego jest po prostu tyle i one wszystkie są dopuszczone do żywności. Półtorej miesiąca temu nasza Światowa Organizacja Zdrowia, której generalnie decyzje nie do końca zgadzają się z tym, co ja uważam i myślę, że czasami trzeba, że tak powiem, przyjrzeć się tym decyzjom głębiej, oznajmiła nam, że te słodziki, które przed chwilą wymieniłam, powtórzę jeszcze raz, bo fajnie to jest zapamiętać sobie, acesulfam K, aspartam, sacharyna, sacharoza, neotram, to są, też jest tam stevia i glikozydy stewiowe, ale nad tym jakby nie będę się rozwodziła, dlatego że jeszcze tego tematu dokładnie nie zgłębiłam, o co tam chodzi. Okazuje się, że one nie tylko nie pomagają w zrzucaniu tkanki tłuszczowej, wręcz przeciwnie, mogą powodować otyłość.
nie pomagają w leczeniu cukrzycy typu 2, a wywołują cukrzycę typu 2 i jeszcze mało tego przyczyniają się do chorób sercowo-naczyniowych, które są najczęściej występującymi chorobami na całym świecie. Więc o co tu chodzi? Przez tyle lat używamy coś, co dziś oznajmiają, że jest dla nas szkodliwe. Mało tego, kilka dni temu jeszcze się okazało, że aspartam jest rakotwórczy dla ludzi. Mhm. Czyli chcesz powiedzieć, że ci wszyscy, którzy zamienili sobie tą pyszną kolę, tą 100% kolę na kolę dietetyczną, tak? z tymi pięknymi oznaczeniami, że ona jest teraz taka super, no to nie poprawili sobie swojego zdrowia. Kurtyna. Kurtyna. I to jest ten moment. Oczywiście fajnie, że chciałem tak jeszcze wrócić troszkę do tyłu. Fajnie, że wspomniałaś o Kaizen, bo idziemy dalej, tych elementów jest coraz więcej. Tej wiedzy dajesz coraz więcej. Tych przykładów dajesz coraz więcej. Część może powiedzieć, wow, po prostu ja już się zatrzymałem, ja już zapomniałem, o czym było na początku. I tam metoda Kaizen, tak jak w finansach, tak jak w rozwoju osobistym, tak jak w budowaniu relacji, tak samo w inwestycji w zdrowie, trzeba zacząć od początku. Czyli biała kartka, sprawdzenie, co mamy w lodówce, co mamy na półkach, być może nawet zjedzenie tego do końca. No bo jeśli to jedliśmy lata i nic nam się nie wydarzyło, no to przez kolejny tydzień też nam się nic nie wydarzy. Ale powoli, wycofywanie, myślę. Bo taka rewolucja, myślę, że może być gorsza nawet dla naszego, tak jak powiedziałeś, świadomości. Ten stres może nas jeszcze być bardziej destrukcyjny od samego żywienia. Ale dla mnie to jest przerażające. Ja mam świadomość, ale mam wrażenie, że jak siadam tutaj na rozmowach z mądrzejszymi ode mnie, a jest wiele takich osób, gdzie ja jestem w roli ucznia i myślę, że dzisiaj to jest kolejny taki dzień, gdzie jestem w takiej klasie i mówię, Iza, ucz mnie w tym temacie, bo ja po prostu mam wrażenie, że wejdę do kuchni i wyrzucę, ale nie. Ale to jest ten moment, że okej, powoli, spokojnie, masz na pewno dobre nawyki żywieniowe. Chciałbym nie zapomnieć o tych dzieciach, bo wspomnieliśmy o nich bardzo krótko, jesteś mamą, więc chwilę takich rad może dla tych naszych rodziców, którzy słuchają i mówią, no dobrze, ja jestem świadoma, ale jak z tymi dziećmi, które są w tych telefonach non-stop, ciężko ich odciągnąć, tam są reklamy, co z tym zrobić? No bo często mówimy, okej, ja już mam lat ileś, ale chciałbym chociaż zadbać o moje dziecko, bo te nawyki się teraz budują. Wiesz co, powiem ci tak, mi na pewno łatwo jest powiedzieć, dlatego że my mamy z Damianem córkę, która za chwilę kończy 5 lat i właściwie od początku jej życia twardo postawiliśmy zasady. O ile co nie byliśmy w stanie uchronić jej przed jedzeniem u dziadków, bo to jest po prostu syzyfowa praca. Pozdrawiamy dziadków, ale dziadkowie nas też oglądają. Oni na pewno będą to dzisiaj oglądali. Też nas oglądają. Widzimy w statystykach, naprawdę. Tak, ale nasi dziadkowie już są przyzwyczajeni do tego, bo my od 5 lat im twardo wbijamy do głowy. Czasami się śmiejemy, bo jak oddajemy córkę do którychś dziadków, to oni od razu mówią, my nie będziemy dawać słodyczy. Czyli wiadomo, jak to jest w praktyce, tak, nie denerwujemy się, bo jakby gdzieś tam nie ma sensu, tak? Są pewne rzeczy, które są ważniejsze w życiu, więc po prostu czasami warto to olać. To jeszcze jedno zdanie pasujące do tego. Patrzę na Damiana do tyłu, bo Damian myślę, że może wie, co ja chcę powiedzieć. Często my mamy taki, jak ojcowie, czy przyszli ojcowie, czy mamy, zawsze jest taka druga strona, która ta jest trochę gorsza, ja troszkę pozwolę. My mówimy tak, przecież my jako młodzi, jak byliśmy dziećmi, mieliśmy 5 lat, też mieliśmy słodycze. I niektórzy mówią, wtedy ta czekolada była jakaś inna, jakaś zdrowsza. Czy to jest prawda? Czy my sobie też tak troszkę usprawiedliwiamy, że my wtedy jedliśmy czekolady tabliczkami? No ja pamiętam, grałem kiedyś w FIFA, choć mało grałem, ale zjadałem 2 tabliczki podczas 2 meczy i szukałem dalej. No i co, taki zdrowy byłeś? No, wydaje mi się, że tak. Tak, że było wszystko okej. Albo badań nie robiłem nigdy, wiesz, jakby pytam pod kątem faktycznie takiej ciekawości. Czy ty kiedyś, nie wiem, miałaś możliwość zbadania tego, co było kiedyś w słodyczach? Może dzisiaj one są gorsze. Słyszę to bardzo często. Wiesz co, nie miałam jakby okazji tego zbadać, ale wydaje mi się, że są jakby różne kwestie. Wiem, że ludzie w różnym wieku nas słuchają. Na przykład to, co mi mówi często mama, tak? Ja jakby za moich czasów to tabliczka czekolady to była na święta. Tak? I to było po prostu coś wow, jak ktoś tam dostawał cukierka, to się strasznie cieszył, tak? No ale moja mama już jest starszą osobą, jest po 60, tak? Ja na przykład to, co pamiętam ze swojego własnego dzieciństwa. Ja miałam jakby słodycze, tak? Moja mama w ogóle handlowała na rynku i obok przyjeżdżali tacy państwo, co sprzedawali ciastka i Boże Święty, tam było wszystko dosłownie. Wafelki w czekoladzie, jakieś ciastka z galaretką, posypane cukrem, codziennie. Dziś moja mama ma cukrzycę właśnie za tą sprawą, bo codziennie po prostu jadło się ciasteczka z rynku. Przywoziła, jedliśmy obiad i zaczynaliśmy jeść te ciastka. Ja przypłaciłam za to zdrowie. Wiem, że nie każdy przypłaci, dlatego że na to jakby składają się też różne inne aspekty.
To też jest kwestia tego, co jemy na obiad jako główne posiłki, co jemy na śniadanie. Tutaj ciężko jest porównać, no bo każdy wywodzi się z innego domu, z innego środowiska i inaczej to wyglądało. U jednego być może na przykład na wsi były robione domowe ciasta z domowych tak naprawdę przetworów i w ogóle, a inni na przykład jedli to, co było w sklepie, ale jednych było stać, innych stać nie było. Nie każdy miał jakby identyczną sytuację. Myślę, że wiesz co, obrazem tej sytuacji, o której ty teraz mówisz, są najbardziej teraz obecnie dzieci, bo na przykład wiesz, jak my mamy sklep ze zdrową żywnością, ja sobie tam od czasu do czasu wpadam, lubię tam przychodzić, bo lubię rozmawiać z klientami i na przykład przychodzą do nas rodzice i dziecko 5 lat, insulinooporność, 7 lat, cukrzyca, na przykład dziecko 10 lat nadpobudliwe nie jest w stanie utrzymać uwagi po prostu podczas zajęć. Choroby skóry, malutkie dzieci rodzą się i mają 5-6 miesięcy, a idą do lekarza i lekarz im stwierdza na przykład AZS, egzemę czy też łuszczycę. No to jest po prostu straszne. Kto kiedyś o takich rzeczach słyszał, tak? Że takie sytuacje zdarzały się raz na jakiś czas. Dziś one są bardzo powszechne. Ale wracając jeszcze do tego, o co pytałeś mnie wcześniej, o tym, co ja jako matka na przykład zalecam, tak? Moim zdaniem w sytuacji, w której rodzi się dziecko, to powinniśmy już na samym początku jakby twardo stawiać takie granice i starać się to nasze dziecko tak naprawdę odciągać od tych słodyczy, tak? Tłumaczyć, uświadamiać i rozmawiać. Nasza córka już jest, że tak powiem, śmiesznie wyszkolona w tym temacie i do dziadka wyskoczyła raz na obiedzie, że dziadek nie pij coli, bo zachorujesz. I to jest generalnie dla mnie to jest, wiesz, dla mnie to jest coś, co pokazuje, że jednak jako matka po części gdzieś tam już osiągnęłam sukces, bo nasza córka 5-letnia nie ma ani jednej dziury w zębach, nie choruje w ogóle. Jak się przeziębi raz na rok, to trwa dzień albo 2. Jak zachorowała na ospę, to po 5 dniach śladów prawie po ospie nie było, tylko jakieś tam ostatnie gojące się zmiany. Więc to jest super, ale są takie sytuacje, w których rodzice mają już dzieci 10-letnie, 11-letnie, które scrollują Instagrama, oglądają YouTube'a i na przykład ja osobiście widzę, bo mam 13-letniego siostrzeńca i to jest coś, co wiem, że jest głupie i nie powinnam tego robić, ale powiem Ci szczerze, dużo mnie to uczy. Czasami oglądam youtuberów, którzy trafiają właśnie do tej grupy odbiorców. Serio, oglądam kanały komentarii i widzę, co oni pokazują w internecie. To jest straszne. Gdzie jakaś konkretna youtuberka będąca w ciąży promuje jedzenie w McDonaldzie i dziecko to ogląda i jakby wcale się nie dziwi, że ono pójdzie, bo dla niej, dla tej dziewczynki czy dla chłopca to jest autorytet, tak? Ogląda, ona uważa, że to jest super i ona idzie i je. I tu moim zdaniem największą rolę odgrywają rodzice. To rodzice powinni tłumaczyć w domu, dlaczego to nie jest dobre dla twojego zdrowia. Ale jak rodzice nie wiedzą nic na ten temat, albo sami odżywiają się beznadziejnie, no to nie ma co oczekiwać, że dziecko będzie się odżywiało zdrowo, tak? Ja na przykład zdarzają się takie przypadki, gdzie przychodzi na przykład mama z dzieckiem, no i ona mówi, no bo on tam cały czas je słodycze, cały czas idą do McDonalda i w ogóle, no ale skąd to dziecko ma na to pieniądze? Kto to wcześniej kupił? Kto to wcześniej pokazał? Rodzic. Więc jeżeli mamy zmieniać to i mamy wprowadzać zmiany w naszym życiu, tak, to powinniśmy całą rodziną się za to wziąć. A nie na zasadzie takiej, że rozliczamy z czegoś dziecko, bo dziecko to powinno jeść dobrze, a już ja to wiesz, tam nieistotne. Cała rodzina powinna się za to wziąć. Nie od razu, bo wiadomo, że na raz wszystkiego nie zabronimy. To przyniesie odwrotny skutek, szczególnie z 13-14-latkami. To już nie jest taka prosta rozmowa, jak się może wydawać, tak? Dużo łatwiej jest takim małym dzieckiem, jak my mamy, ale z tym starszym już nie jest tak prosto. Więc trzeba się zastanowić. Może zacznijmy w domu od śniadań na przykład, tak? Zwróćmy uwagę, co dajemy na pierwszy posiłek. Tak? Ja na przykład jestem zwolenniczką śniadań białkowo-tłuszczowych, bo uważam, że po nich człowiek ma dużo więcej energii, one wprowadziły dużo dobrych zmian w moim życiu, ale każdy powinien znaleźć gdzieś tam swoją drogę i to dostosować pod swoje gdzieś tam schorzenia i problemy zdrowotne. Ale na przykład zacznijmy od śniadania, tak? Albo jeżeli jemy razem wszyscy kolację, no to zjedzmy wszyscy razem zdrową kolację. I powoli wprowadzajmy to, dawajmy zamienniki. Na przykład często jest tak, że szczególnie na Instagramie, ja widzę, jak dużo na nim siedzę, jest mnóstwo fajnych przepisów na zdrowe posiłki, zdrowe słodycze. Same słodycze, wiadomo, mam taki stosunek do nich, żeby ograniczać je do minimum
Niemniej jednak naprawdę można coś fajnego przygotować w domu. Fajne, dobre ciasto o super składzie i powoli zamieniać to w związku z tym, co na co dzień ludzie jedzą, tak? Czyli jakieś tam po obiadku, na przykład ciasto z cukierni, które jest zrobione z różnych mieszanek piekarniczych. Poznałam właśnie na Instagramie gościa, który prowadzi swoją piekarnię i jak wysłał mi link do hurtowni z mieszankami piekarniczymi, ja o tym nie wiedziałam. Naprawdę byłam po prostu zaskoczona. To już nawet nie chodzi o głęboko mrożone pieczywo, które my mamy w marketach. To w ogóle po prostu te mieszanki piekarnicze idą do zwykłych piekarni, w których my ten świeżo wypiekany chleb kupujemy, a to, co tam jest, to są spulchniacze, przeciwzbrylacze, cukier i wiele innych tego typu substancji. To jest straszne. Dlatego, ale ogólnie pieczywo też możemy przeczytać skład w sklepie. Niektórzy nie wiedzą, bo myślą, że tego nie ma, ale na przykład jak sobie zejdziemy do tych dużych marketów, no to tam zawsze jest ten skład wywieszony. Osoba sprzedająca ma ci obowiązek udostępnić skład. To też jest istotne. Nie może ci powiedzieć, że nie da ci składu. Musi ci dać skład tego produktu. Więc małymi krokami zaczynajmy, szukajmy po prostu luk, gdzie moglibyśmy coś zamienić, coś ulepszyć i powoli zmieniajmy te nawyki żywieniowe, uświadamiajmy, rozmawiajmy na spokojnie, tłumaczmy i sami tą świadomość zwiększajmy. Też bardzo fajną i istotną rzeczą w tym temacie są kosmetyki. Jeszcze na chwilę znowu wrócę, do dwutlenku tytanu. Bo dwutlenek tytanu, tak jak już jakby podsumowując, w spożywce jest zakazany, w lekach jest dopuszczony i w kosmetykach niestety nadal jest dopuszczony. Obstawiam, że jest to związane z tym, że ocena bezpieczeństwa nowa jeszcze do niego nie wyszła. Niestety 2 lata minęły, no ale wiadomo, tam też gdzieś tam są procedowane jakieś rzeczy i to wszystko jakiś tam okres czasu musi zająć. Ale dwutlenek tytanu, słuchaj, znajduje się w pastach do zębów. On w kosmetykach się znajduje pod 2 nazwami. Jak ktoś słucha nas dzisiaj w trasie albo będzie później w domu, to po prostu sobie wróćcie do tego momentu i znajdźcie swoją pastę do zębów, a na paście do zębów powinno być napisane, że jakby tam, gdzie jest inchi, to się nazywa nomenklatura scalona, będzie napisane titanium dioxide lub CI 77891. Te CI to jest oznaczenie barwnika, a titanium dioxide to jest po prostu dwutlenek tytanu, z tym, że w kosmetykach składy są opisane jako w języku angielskim albo po łacinie. Więc stąd po prostu też ciężko jest rozszyfrować w przypadku produktów kosmetycznych. No i tak, pastę do zębów nakładamy na zęby nasze, na śluzówkę, tak? Wiadomo, te substancje się wchłaniają pod kątem jakby różnych aspektów też i wielkości cząsteczki, na przykład tak stanu skóry, w ogóle różnych predyspozycji, no czynników jest mnóstwo, ale akurat śluzówka to jest idealne miejsce do podawania leków i często leki przez śluzówkę są podawane. My produkujemy suplementy na bazie ekstraktów konopnych i w ogóle olejki CBD to był taki pierwszy produkt, który stworzyliśmy 6 lat temu. No i je się podaje pod język, tak? Właśnie na śluzówkę. Tak. I po nich idealnie widać, Grzegorz, jak szybko to się jest w stanie nam wchłonąć. Czasami 30 sekund, nawet minuta wystarczy, gdzie już czujesz po prostu rozluźnienie po spożyciu takiego olejku. To teraz co z tą pastą do zębów, którą używamy na przykład 2 albo 3 razy dziennie, niektórzy nawet jeszcze częściej. Nakładamy sobie to, 2 minuty szorujemy zęby i proszę powiedz mi, albo nie wiem, wyobrażasz sobie, że to się nie wchłania? No właśnie sobie teraz próbuję wyobrazić, po pierwsze ludzi, którzy czytają w swojej łazience skład pasty i te trudne nazwy, które powiedziałaś, ale drugi moment, kiedy uświadamiają sobie to, co teraz powiedziałaś. Tak, to jest cyrk, wiesz? A co z płynami do płukania, które są przecież super bardzo popularne? Też to mają. Też to mają. A poza tym na przykład mają jeszcze SLS-y i SLS-y. To są substancje pianotwórcze, które znajdują się również na przykład w płynie do mycia naczyń. I to nie jest żart. To nie jest żart. Te substancje znajdują się również w detergentach do sprzątania. SLS i SLES, tak? Sodium lauryl sulfate. Do tej pory mi się to z modelem Mercedesa kojarzyło. Tak, ale widzisz. To nie ten kierunek. Widzisz, to jest abstrakcja totalna i dla mnie ta sytuacja całkowicie nie trzyma się kupy. Gdzieś jest zakazane, bo jest rakotwórcze, genotoksyczne, w konsekwencji rakotwórcze. W lekach już nie jest rakotwórcze. Jak nałożysz kosmetyk do swojej śluzówki, to nie jest to szkodliwe, ale jak się nawdychasz, bo wcześniej mówiłam też o tym, że dwutlenek tytanu jest rakotwórczy poprzez wdychanie, to może dostać raka. No to o co tu chodzi?
Ktoś jest w stanie to wyjaśnić? Ja powiem Ci, że śledzę temat od roku. Do dnia dzisiejszego nie mogę zrozumieć, o co tu w tym wszystkim chodzi. A takich substancji jest wiele, bo rozmawialiśmy też o słodzikach, tak? Zamknijmy już temat na dzień dzisiejszy słodzików, bo jakby Organizacja Światowa już podsumowała ten temat wystarczająco. Ale takich przypadków jest wiele. Ogólnie, wiesz co, nawiążę jeszcze do tego, bo wcześniej powiedziałaś o dawce. Jest takie słynne powiedzenie Paracelsusa, że tylko dawka czyni truciznę, tak? Że nic nie jest trucizną i wszystko jest trucizną, tylko dawka czyni truciznę. No ja jakby się z tym na dzień dzisiejszy nie zgadzam i nie tylko ja się z tym nie zgadzam. Kupiłam sobie fantastyczną książkę na temat toksykologii kosmetyków, 2 profesorów, bodajże chyba z Uniwersytetu Krakowskiego, jak dobrze pamiętam, no ale nieistotne. I tam jest bardzo fajny termin dotyczący zatrucia przewlekłego. I to polega na tym, że generalnie jak mamy jakąś tam substancję toksyczną, no to ona w pewnym stężeniu wywołuje efekt toksyczny do naszego organizmu. Pojęcie zatrucia przewlekłego to się nazywa prawo Hebersha, które mówi o tym, że iloczyn stężenia danej substancji może być tak samo toksyczny, jeżeli używamy go przez dłuższy okres czasu. Czyli problem pojawia się wtedy, kiedy małe dawki toksycznych substancji zaczynają się kumulować i one mogą wytworzyć dokładnie ten sam efekt toksyczny, co jakby ta duża ilość tej substancji, tak? No ale my jesteśmy z każdej strony bombardowani tymi substancjami. Z żywności, z kosmetyków, z powietrza, z otoczenia, z różnych preparatów. Na przykład chociażby panowie przy czyszczeniu skór w samochodach. Na przykład ostatnio patrzę, bo mamy jasne skóry w samochodzie i chciałam zobaczyć, ile takie szpachle kosztują, wiesz, żeby skórę naprawić, bo nam popękało po prostu na siedzeniu. No i ja patrzę, wiesz, na tą szpachlę i widzę, kurde, dwutlenek tytanu jest w składzie tego. Do tego spreje też z dwutlenkiem tytanu. Przecież my to wdychamy, tak? I takich sytuacji jest bardzo dużo. Ale na przykład ostatnio wyszła ocena bezpieczeństwa dla substancji, którą jest bisfenol A. To myślę, że dużo naszych słuchaczy już słyszało ze względu na to, że jest dużo opakowań plastikowych, na których jest napisane BPA free. I już ludzie myślą sobie, kurczę, no to zdrowy fajnie. Plastik, tak. Tak, mamy zdrowy plastik. Ostatnia ocena bezpieczeństwa wyszła dosłownie chyba w kwietniu, jak dobrze pamiętam. Wiem, że byliśmy na urlopie, jak to zobaczyłam, bo mnie to po prostu zmroziło. W stosunku do poprzedniej oceny bezpieczeństwa z 2015 roku dopuszczalne normy zanieczyszczeniem, podkreślam zanieczyszczeniem bisfenolem A, zostały obniżone o 20 000 razy. Nie 2 razy, nie 3 razy, a 20 000 razy. No, uważam, że to jest jedna z takich bardziej hardkorowych sytuacji, która obecnie ma miejsce. Są już jednostki, które się przeciw temu obniżeniu buntują. Wiadomo, bo jest to przemysł. Ogólnie bisfenol A jest to substancja z grupy fenoli używana przy produkcji tworzyw sztucznych, tak? I ona może by się znajdować zarówno na butelkach plastikowych, jakichś tam opakowaniach na CD, DVD, płytach, w ogóle opakowaniach na kosmetyki, na żywność, tak? Przy różnych tak naprawdę tworzywach sztucznych ten bisfenol A może się znajdować, choć oczywiście nie we wszystkich. To też warto jest podkreślić, że nie w każdym przypadku on tam będzie. No i uwaga, w papierach termicznych. Papiery termiczne to wiadomo, to są takie papiery, które są używane do nabijania na przykład paragonów, tak? No i dosłownie chyba tam 2 lata temu pojawił się zakaz, który zakazuje użycia bisfenolu A w tychże papierach termicznych, tak? No i tak, zakaz ten się respektuje poprzez oświadczenie, czyli możesz sobie napisać, że twój papier nie ma i to jest wystarczające. Znika bisfenol. Dokładnie, bardzo dużo papieru jest też importowanych z Chin, gdzie ten zakaz absolutnie nie obowiązuje, więc temat taki, że tak powiem, grząski, ale uwaga, zaczęły się pojawiać te oznaczenia, że jest BPA free. Ogólnie bisfenol A znajduje się na tak zwanej liście kontrolnej. To jest lista substancji szczególnie niebezpiecznych dla naszego zdrowia. Lista substancji stworzonych przez Unię Europejską, to można sobie normalnie na oficjalnych stronach zobaczyć. I on się tam znalazł za sprawą 2 kwestii. Po pierwsze, ma szkodliwe działanie na rozrodczość i zaburza działanie układu hormonalnego. Więc fajnie, wycofany, mniej używamy i w ogóle. No ale wiemy, jak funkcjonuje przemysł. Ja jestem inżynierem produkcji z zawodu, więc jeżeli coś wychodzi, to coś innego musi wejść na to miejsce, żeby zachować, nie wiem, właściwości danego produktu. I co się okazuje, co zostało wprowadzone na to miejsce?
Bisphenol S. Dokładnie ta sama substancja, dokładnie na tej samej liście substancji szczególnie niebezpiecznych dla naszego zdrowia, z dokładnie tymi samymi obostrzeniami. Szkodliwo na rozrodczość, negatywnie wpływa na układ hormonalny. A ja jakoś przypadkowo od kilku lat widzę pary, które chciałyby mieć dzieci i się zastanawiają, dlaczego nie mają. Nawet byłem świadkiem takiej jednej rozmowy, gdzie para planowała wylot do Stanów na jakąś bardzo drogą operację, uwaga, która nie dawała gwarancji skuteczności, a kosztowała $100,000, jak dobrze pamiętam, i to było kilka lat temu, więc to było inne $100,000. No i zastanawiałem się, dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? Wiesz co? Ja myślę, że to jest kwestia związana z różnymi aspektami. Tu też nie można powiedzieć tylko, że dodatki do żywności i plastik, to jest na 100% z tym powiązane. Nie, to jest powiązane przede wszystkim ze stylem życia, dietą, podkreślam, bo często przyczynami problemów z niepłodnością mogą być na przykład PCOS, tak, czyli policystyczne jajniki, na przykład u kobiet, podkreślam, endometrioza, u mężczyzn na przykład zaburzenia związane z wydzielaniem chociażby testosteronu, ale na przykład też chora tarczyca, no i wszystkie te choroby są chorobami dietozależnymi, tak, zależnymi od tego, co jemy. A dodatkowo, jeżeli chodzi o substancje różne, no to mamy na przykład taką grupę substancji, która się nazywa ksenoestrogeny. To są substancje, które zaburzają naszą gospodarkę hormonalną i bisphenol A jest na przykład właśnie taką substancją. Oprócz tego substancją ksenoestrogenną w kosmetykach na przykład mogą być parabeny, które mam nadzieję, że niedługo zostaną wycofane, no ale czekamy nadal na to. Oczywiście, jeżeli chodzi o takie rzeczy, które też zjadamy, to na przykład substancjami ksenoestrogennymi jest również glin, czyli aluminium. Mamy ogromny problem w tej chwili z zatruciem aluminium. Szkoda, że lekarze o tym nie mówią. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy materiał i to, co mówię, zostanie przez nich wysłuchane, żeby mogli to wykorzystać i podać te informacje dalej. Dlatego, że panuje duży problem z zatruciem metalami, I glin jest właśnie jednym z takich metali. Ten temat bardzo mocno mnie interesuje pod kątem tego, że moja mama niedawno zachorowała na nowotwór piersi i zaczęłam się coraz bardziej w to wszystko zagłębiać. My sami też produkujemy dezodoranty i bardzo mocno dbamy o to, żeby ten produkt był zarówno bez aluminium, bo w dezodorantach bardzo często jest aluminium, oraz żeby był w szklanym słoiku, bo właśnie ten bisphenol A bardzo mocno, może nie to, że się obawiamy, ale jak tworzymy produkty, to zależy nam na tym, żeby one były, maksymalnie czyste i pozbawione wszelkich jakichś takich kontrowersyjnych substancji. Z tego też powodu zrobiliśmy sklep ze zdrową żywnością, biozdrowego. On odpowiada, na taką lukę na rynku, bo ludzie, jak nie umieją czytać składów, pytałeś wcześniej, chciałam najpierw dać rozwiązanie, żeby ludzie sami się uczyli, ale też my daliśmy rozwiązanie, bo stworzyliśmy sklep ze zdrową żywnością, w którym są produkty tylko z czystym składem. Zarówno kosmetyki, żywność, jak i suplementy. Najpierw wszystko sprawdzamy i to my robimy osobiście i wiem, może ktoś powie, że co to za biznesmen, bo siedzi i tam czyta składy. No ja podchodzę do tego tak, że ja mam być pewna, że tam nic nie ma. Ja wchodzę do sklepu i jak na przykład zdarzyła się taka sytuacja, że gdzieś tam coś się zaplątało takiego, co być nie powinno, to natychmiast jest wycofywane i ja teraz już mam pewność, że po prostu to przechodzi przez moją restrykcyjną kontrolę. I ja sprzedaję coś, co wiem, że jest czyste, tak? I cały czas to analizuję. I to nie jest tak, że my podchodzimy do tego na zasadzie takiej, że my wywalamy tylko te substancje, które oficjalnie, są uznane za szkodliwe, tylko już te, które są kontrowersyjne, bo na bieżąco śledzimy badania i sprawdzamy, co się dzieje. Jak wychodzi coś nowego, to już wiemy, że gdzieś tam wokół czegoś wychodzą kontrowersje jakieś. No i na przykład się okazuje, że 3-4 lata temu my już twardo wiedzieliśmy, dwutlenek tytanu? Absolutnie nie. Jakiś dwutlenek krzemu? My nie wprowadzamy tego typu produktów, tak? I okazuje się teraz, po jakimś czasie, że jednak mieliśmy rację co do tych produktów. Ale wracając do glinu i do aluminium. To jest substancja właśnie ksenoestrogenna, dokładnie metaloestrogen, który może wpływać właśnie na zaburzenia hormonalne. Niestety aluminium może kumulować się w naszym organizmie i poprzez kumulację w naszym organizmie może prowadzić chociażby do demencji starczej, tak, do Alzheimera. Obalony jest mit, jakoby miał wpływ na występowanie raka piersi, ale nie dawało mi to spokoju i musiałam się zagłębić tak głęboko, że jak weszłam, to po prostu naprawdę się zszokowałam i za chwilę opowiem wam całą historię z tym związaną. Oprócz tego aluminium jest związane, może przekraczać barierę krew-mózg, więc może się właśnie w naszym mózgu odkładać.
No i jak wiadomo, niestety z aluminium to jest taki problem, że najwięcej go mamy w żywności. Nie tylko w samych kosmetykach. Kosmetyki to gdzieś tam jest dodatek, jeżeli chodzi o źródło aluminium, ale żywność. Aluminium przenika do żywności z chociażby metalowych puszek, tak? Też jest żywność zanieczyszczona aluminium. W tamtym roku, tak, w tamtym roku były badania, zrobili w Warszawie studenci, przebadali pieczywo w Warszawie z marketów, tak po prostu poszli, wybrali i zrobili badania i okazało się, że aluminium, że pieczywo z marketu było zanieczyszczone aluminium, więc z jedzeniem też sobie je dostarczamy. No i generalnie aluminium w kosmetykach, a dokładnie w dezodorantach, ma za zadanie zablokować pocenie się, czyli jakby po prostu zablokować te nasze gruczoły potowe. Co musi wybrzmieć i żeby każdy jakby to wiedział, nie tylko mężczyźni, ale zarówno kobiety. Nie aluminium, tylko pocenie się to jest naturalny proces naszego organizmu i nie powinniśmy go blokować. Co to w ogóle jest za głupi pomysł, żeby cały czas blokować to pocenie się? Jeżeli człowiek nadmiernie się poci w sytuacjach innych niż aktywność fizyczna albo stres, to powinna się zapalić czerwona lampka. Coś tu jest nie halo. To może być oznaka choroby albo stanu zapalnego w naszym organizmie. Pocenie się odpowiada za termoregulację. Jak jesteśmy chorzy i mamy gorączkę, to pocimy się po to, żeby nam się organizm nie przegrzał. Podobnie jest podczas treningu. Pocenie też ma jakby funkcję usuwania toksyn z naszego organizmu. Oczywiście to jest mniejsza funkcja, bo wątroba najwięcej za to odpowiada. Pocenie się traktujemy jako dodatek. Niemniej jednak nie można tego blokować, tak? I na przykład objawem takiego nadmiernego pocenia się może być to, że ktoś może mieć cukrzycę, albo insulinooporność, albo zaburzenia hormonalne, albo niewystarczający poziom witaminy D3 w organizmie, albo nawet B12. I to jest słabe, że ktoś na przykład smaruje się tym dezodorantem namiętnie codziennie, tak? Kilka razy dziennie, nawet widziałam na grupach na Facebooku, gdzie dziewczyny wpadają na pomysł, że one się na noc tym smarują. Nie wiem, o co chodzi i co to są za sposoby, ale powiem Ci szczerze, że strasznie mnie to uruchamia, że tak powiem, bo jakby nie wiem, czemu to nie wybrzmiewa na przykład, kiedy ktoś idzie do lekarza na przykład, tak? Dlaczego to nie jest jakby, komunikowane, że trzeba może się zbadać, może sprawdzić, co tam się dzieje w tym organizmie, skoro pani się tak nadmiernie poci, tak? I to teraz tutaj, jak kobiety nas słuchają albo mężczyźni, zróbcie po prostu badania na witaminę D3, na badania hormonalne, tak? Na przykład badania tarczycy, TSH, FT3, FT4, anty-TPO. Później sobie zapiszcie to wszystko po kolei. Próby wątrobowe, tak, poziom witaminy B12. B12 jest refundowana, więc korzystajcie po prostu z tego, bo płacicie składki. Powinniście po prostu z tego korzystać i z tych badań, żeby lekarz wam te skierowania wypisał. Jak nie chce, zmieńcie lekarza i po prostu po problemie niech kolejna osoba wam to wypisze. Lecisz jak rozpędzony pociąg, a ja obiecałem, że dam ci mówić dzisiaj i faktycznie dotrzymałem słowa, ale myślę, że to jest moment, żebyśmy dzisiaj zrobili 3 kropki, bo ludzie zapisali 16-stronicowe zeszyty do końca. Dobrze. I mówią, ile jeszcze, ale to dobrze, widać, że tym żyjesz i jesteś osobą na odpowiednim miejscu. Ja myślę, że będę musiał ten odcinek co najmniej 2 razy jeszcze obejrzeć i zastanowić się, gdzie jestem, gdzie mogę być dalej, co mogę poprawić. Zasięgi podbiję. No i teraz... Tak, obejrzej, będzie więcej wyświetleń. Tak. Dobrze, Iza, no to na zakończenie myślę informacja, bo ty się zdenerwowałaś na ten problem cały i mogłaś powiedzieć, że jest źle, ja to wszystko widzę, ale nic nie mogę. Ale tworząc sklep i faktycznie powiedziałaś o tym przed chwileczką, że sprawdzacie, że weryfikujecie i przede wszystkim testujecie na sobie i później dajecie dopiero do używania, no to teraz możesz powiedzieć jeszcze raz, co to za sklep i gdzie można was znaleźć? Tak, my tworzymy 3 marki. Pierwszą marką jest Hempking, to jest taka nasza rodzima marka i pierwsza, która powstała, gdzie produkujemy na bazie ekstraktu konopnego suplementy diety, żywność i kosmetyki. Mamy też markę Bioven, gdzie odpowiedzieliśmy na potrzeby konsumenta w kwestii suplementów z czystym składem, bo zobaczyliśmy, że nie jest ich aż tak dużo na rynku, a może nawet nie tyle, że dużo, ale zawsze, coś się musi tam zaplątać. A my stwierdziliśmy, że nie, że my chcemy zrobić coś z czystym składem i ma być to po prostu maksymalnie czysty skład w szklanym słoiku, bo zależy nam na tym, żeby produkt był maksymalnie czysty, więc stworzyliśmy Bioven, a Biozdrowy to jest sklep ze zdrową żywnością, który ma tylko produkty z czystym składem, czyli nawet jeżeli jakaś marka wprowadza produkt, ma 10 produktów z czystym składem, a 5 ma takie, które według naszej oceny nie są odpowiednie dla naszego klienta, no to tych 5 nie wprowadzamy, po prostu nie i koniec, kropka. W ogóle teraz nawet staramy się wyrzucać te firmy, które są
niespójne, że tak powiem, w swoich działaniach, czyli nie wiem, wyrzucają tak, część mają ok, a część mają nie ok, to też staramy się już jakby od tego też powoli odchodzić. Chcemy, żeby klient się czuł po prostu bezpiecznie, żeby nie musiał siedzieć czytać, tracić na to czasu, bo to dużo czasu zajmuje, tak? A są ludzie, którzy też nie mają czasu się uczyć, a potrzebują szybkich rozwiązań, tak? Wiesz, nie ma czasu, więc szybko wpadam, robię zakupy i mam już gwarancję, że to, co kupiłem, jest ok. Czy ja ci mogę, Grzegorz, jeszcze 2 minuty zająć, żeby szybko streścić badanie? Bardzo proszę. Tak, bo ja chciałam jeszcze, wiesz co, koniecznie wrócić do tego tematu dotyczącego dezodorantów i raka piersi. Istnieje w internecie ogólnie na świecie istnieje przeświadczenie, że dezodoranty i antyperspiranty nie powodują raka piersi. I ja się jakby zgadzam z tym. Oczywiście sam dezodorant na pewno nie spowoduje tego, że my na pewno zachorujemy na nowotwór piersi. Jednak jak zaczęłam się grzebać w badaniach, które rzekomo potwierdzają tą tezę, bo są badania naukowe na ten temat, to się okazało, że te badania się do niczego nie nadają. One są totalnie nierzetelne. Jedno z takich badań pochodzi z 2002 roku. To jest po prostu abstrakcja. Do badania zostały wzięte 2 grupy kobiet. Jedna, która już zachorowała na raka piersi między 92 a 95 rokiem życia. Przepraszam, nie rokiem życia, tylko między tymi latami 92 i 95. Badanie z 2002. I druga grupa osób zdrowych. Badanie polegało na zadaniu im pytań. To była ankieta. Ankieta polegała na tym, że zadali pytanie, czy dana grupa goli pachy, czy stosuje dezodoranty lub antyperspiranty i czy ten dezodorant lub antyperspirant stosowała w godzinę po goleniu. Czy golimy pachy? Jasny temat, tu nie ma żadnych jakichś tam kwestii podlegających tak albo nie. Tak? Drugie pytanie, czy używają dezodorantów albo antyperspirantów? Po prostu to jest w ogóle hit. Dezodoranty to są substancje, to są produkty, które nie mają za zadanie blokować pocenia. Dezodoranty blokują nieprzyjemny zapach, a antyperspirant to jest substancja, która ma blokować pocenie. Wygrzebałam dezodoranty z lat 70., 80. i 90., przegrzebałam się przez Google konkretnie i znalazłam zdjęcia tych produktów. Co było napisane na opakowaniu? Dezodorant, antyperspirant. Więc co te kobiety stosowały? Nie wiadomo, to było po prostu nieokreślone. Więc czy one stosowały produkty blokujące pocenie z aluminium, na przykład właśnie antyperspiranty, czy zwykłe dezodoranty? Nie wiemy tego. Oprócz tego nikt nie wziął pod uwagę składu tego produktu. Nie wiadomo, co to było, co było w składzie, jakie inne substancje towarzyszące były. Nie wiadomo. I trzecie pytanie. Powiedz mi, czy ty pamiętasz, co ty robiłeś po prysznicu 10 lat temu? No tak. Rzetelnie nie ma co. Bardzo rzetelnie. No i oczywiście badanie pokazuje, że nie ma zależności między stosowaniem dezodorantów czy też antyperspirantów w stosunku do po prostu występowania raka piersi. No dla mnie to jest coś, na co nie może się powoływać. Badanie jest przeprowadzone 20 lat temu, jest nierzetelne po prostu, tak? A już machina medialna poszła w ruch, bo rzucono dezodoranty i antyperspiranty nie mają wpływu na występowanie raka piersi. Nie chcę, żeby ktoś teraz pomyślał, że ja se doklejam do tego ideologię, jednak my mamy w tych dezodorantach i antyperspirantach substancje, które już wiemy, że są szkodliwe dla naszego zdrowia, a tamtym czymś nie można się posiłkować, bo nie jest to rzetelne. Więc to, że jakieś organizacje zdrowotne na to się powołują na tego typu badanie, moim zdaniem jest nie fair wobec konsumenta, nie fair wobec osób chorych. I takie rzeczy Iza mówi na swoim Instagramie. Tak samo rzetelnie jak dzisiaj. Godziny, dziesiątki godzin filmów, dowodów, rozkmin i tego wszystkiego, co myślę nam jest potrzebne, żeby to zrozumieć, bo to jest bardzo trudne. Specjalnie to jest trudne, specjalnie to ma trudne nazwy, żebyśmy stwierdzili przy czytaniu tych produktów, składu produktów, że ja tego nie rozumiem, nie znam tego i za to doskonale tłumaczy na swoim Instagramie, gdzie również zapraszamy. Iza, to jest w ogóle taka tona informacji, że ja mam wrażenie, że mój mózg zagotował się 2 razy już podczas tej rozmowy. Dawno nie pamiętam takiej rozmowy, gdzie skupiałem się całe ile minut? Dużo. Całe dużo minut. Dziękuję ci bardzo Czuję się spieszona. ale dobrze było, bardzo dobrze. Także bierzcie i powoli kaizenem wprowadzajcie w swoje życie, żeby was to czasem nie zablokowało, że tego jest tak dużo, ale Iza powiedziała, że bierzcie to powoli i wprowadzajcie w swoje małe, zdrowe nawyki, żeby po prostu nam się zdrowiej żyło, no bo
No bo nikt inny jak my sami nie będziemy o to dbać lepiej. Dokładnie. Zróbcie sobie notatki z tego dzisiejszego nagrania, wróćcie, bardzo dużo było cennych informacji. Jak to wprowadzicie, to co ja już dzisiaj powiedziałam, to naprawdę będziecie mega do przodu z wiedzą, a jak nie wiecie, to służymy wam pomocą, zarówno ja, Damian lub cały nasz zespół Biozdrowego, Hempkinga i Biowen, więc zapraszam, jak macie jakieś pytania, my oczywiście nieodpłatnie udzielamy wszelkich informacji, możemy podpowiedzieć, doradzić. Tyle. Super, dziękuję ci bardzo. Ja również dziękuję. Miejcie się zdrowo, do zobaczenia. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji, aby nie ominęły Cię nowe filmy. Sprawdź również pozostałe odcinki na kanale lub słuchaj ich w formie podcastu. Do usłyszenia.